No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony, a dzisiaj porozmawiamy oczywiście o rynku krypto. Co się właściwie wydarzyło 10 października, skąd te wszystkie wielkie likwidacje, które właściwie toczą się do dzisiaj, czy wyznawcy cykliczności mieli rację i o co tutaj właściwie chodzi. Podłoże właściwie jest bardzo mocno polityczne, także dzisiaj rozłożymy sobie to po prostu na punkty i postaram Wam się wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Także tradycyjnie, nie przeciągając, zapraszam na intro. Więc 10 października doszło do największych likwidacji w historii krypto na ponad 20 miliardów dolarów. I teraz w ciągu ostatnich 6 tygodni mamy kolejne likwidacje, które sięgają na ponad 41 miliardów. Dla porównania, dowy crash to był niecałe 2 miliardy. Rynek jest po prostu mega przelewarowany. I od 10 października jesteśmy w trybie takim, bardziej bym powiedział, że bezsowym. Brak jakiegoś normalnego odreagowania, brak rotacji, tylko kolejne fale likwidacji longów przy każdym małym odbiciu. A nawet rynki tradycyjne jak S&P 500 czy Nvidia ustabilizowały się po ostatnich wynikach, mimo tego, że mówiono o tak zwanej bańce AI. Jednak nie było jakiegoś wyraźnego makro-triggera, jakiejś żadnej dużej decyzji odnośnie ETF-ów, jakiegoś wielkiego skandalu czy bankructwa giełdy, nic tutaj takiego się nie wydarzyło. I po takim krachu zwykle właśnie jest konsolidacja i jakieś odbicie. Tu natomiast sprzedaż wygląda na bardzo systematyczną i skoordynowaną. Jakby jeden jakiś duży podmiot lub jakaś grupa podmiotów stopniowo po prostu redukowała ekspozycję, a płynność była zbyt mała, order booki były po prostu zbyt cienkie. Tutaj akurat ten użytkownik w swoim poście wskazuje na Clarity Act. Chodzi o to, że jest brak przejrzystości, bo rynek ma luki regulacyjne. Co za tym idzie, właśnie ten Clarity Act ma zakazać wash tradingu, ma zacząć wymagać proof of reserve, comiesięcznych audytów, więc tutaj na pewno zadziała to na plus. Jednak za 10 października w ogóle stoi coś innego. Od MSCI, od jednej z firm, która prowadzi największe indeksy na świecie, są oni porównywalni do S&P 500, wyszedł raport, że możliwe, że będą chcieli oni usunąć firmy, które trzymają więcej niż 50% swoich aktywów w aktywach cyfrowych. Chodzi o tak zwane daty, więc Digital Asset Treasuries. No i ten raport właśnie wyszedł 10 października. Nie było to właściwie publiczne i te dane, te informacje dochodzą do nas dopiero dzisiaj. Tutaj ten użytkownik akurat wygrzebał całą listę, na której są daty. Strategios oczywiście na miejscu pierwszym. Później mamy takie firmy jak Metaplanet, Sharplink Gaming i wiele innych na pewno, o których powinniście słyszeć. Jednak co jest ciekawe przy MSCI to, że największymi hodlerami są takie firmy jak Vanguard, BlackRock, State Street, które również trzymają i są największymi hodlerami strategii. Więc mamy tutaj leciutki taki, powiedzmy, konflikt interesów. Ale o co chodzi właściwie z tym usunięciem tych firm DAT z indeksu MSCI? Ze względu na to, że jest to jeden z największych indeksów, ma on dość spore zainteresowanie tak zwanych inwestorów pasywnych. Więc ludzie po prostu kupują to, co znajduje się w ich indeksie, tak samo jak ludzie kupują S&P 500. Gdyby jeden taki indeks usuną te wszystkie firmy, pewnie reszta pójdzie za nimi. I o co teraz chodzi w Digital Asset Treasury? W ogóle Michael Saylor mocno celował, żeby zostać wylistowany właśnie na S&P 500. Na Nasdaqu już jest listowany, tak samo jak na MSCI. Więc chodzi o to, im na więcej indeksów się znajdujesz, tym więcej po prostu kapitału do Ciebie przybywa. Wtedy Twoja spółka rośnie, a Ty możesz kupować więcej bitcoina. Im więcej bitcoina masz, tym jesteś większy, tym większy kapitał możesz pozyskać do kupowania więcej bitcoinów. Więc tworzy się
się po prostu taki loop. Więc bankom takim jak na przykład JP Morgan naprawdę się to nie podoba, ponieważ to oni chcieliby cały czas być na szczycie tego łańcucha finansowego, więc stworzyli po prostu tutaj taki food. Do tego JP Morgan jest zamieszany w te listy Epsteina. Widziałem, że ostatnio coś tam o tym wspominał. I tutaj mamy właśnie odpowiedź Saylora na raport z MSCI. Przetłumaczę go Wam na polski, tak żeby każdy mógł zrozumieć. Odpowiedź na sprawę indeksu MSCI Strategy nie jest funduszem, nie jest trustem, ani spółką holdingową. Jesteśmy spółką publiczną prowadzącą działalność operacyjną, posiadającą biznes oprogramowania o wartości $500 milionów oraz unikalną strategię skarbową, która wykorzystuje Bitcoin jako kapitał produkcyjny. Tylko w tym roku zrealizowaliśmy 5 publicznych ofert cyfrowych papierów wartościowych: STRK, STRF, STRD, STRC i STRE o wartości nominalnej ponad $7,7 miliarda. Wprowadziliśmy również Stretch, STRC, rewolucyjny instrument kredytowy oparty na Bitcoinie, który zapewnia zmienną miesięczną stopę zwrotu w USD inwestorom instytucjonalnym i detalicznym. Fundusze i fundusze powiernicze pasywnie przechowują aktywa. Spółki holdingowe zajmują się inwestycjami. My tworzymy, strukturyzujemy, emitujemy i działamy. Nasz zespół buduje nowy rodzaj przedsiębiorstwa. Spółkę finansową opartą na Bitcoinie, zdolną do wprowadzania innowacji, zarówno na rynkach kapitałowych, jak i w zakresie oprogramowania. Żadne pasywne narzędzie, ani spółka holdingowa nie są w stanie zrobić tego, co my. Klasyfikacja indeksowa nie definiuje nas. Nasza strategia jest długoterminowa. Nasze przekonanie o Bitcoinie jest niezachwiane, a nasza misja pozostaje niezmienna. Zbudować pierwszą na świecie cyfrową instytucję monetarną, opartą na solidnych pieniądzach i innowacjach finansowych. Ale Michael Saylor generalnie nie zamierza sprzedawać swojego Bitcoina, nawet gdyby cena spadła poniżej średniej ich nabycia, co jest mniej więcej tam $74,000. Więc wygląda na to, że to był po prostu skoordynowany atak na MicroStrategy, a Bitcoin po prostu jest takim polem walki. Mało tego, ten raport wyszedł właśnie 10 października, a dopiero JP Morgan wygrzebał go gdzieś po 42 dniach, więc dopiero teraz dowiadujemy się o tym publicznie. Z tego co wyczytałem, to 31 grudnia ma się tutaj odbyć jakieś posiedzenie, a konkretna decyzja ma zapaść 15 stycznia. Jeśli to nie wejdzie, to oczywiście zobaczymy mega sprzedaże, jeśli chodzi o Bitcoina i te daty, mimo tego, że Michael Saylor zapewniał, że nie będzie sprzedawał swojego Bitcoina, to bardzo możliwe, że inne firmy DAT zaczną go po prostu sprzedawać, żeby uniknąć delistingu. Prawo ma wejść w lutym, znaczy ta cała decyzja. Jeśli to nie zostanie uznane, to bardzo możliwe, że zobaczymy powrót bullrunu i na rynku będzie jakieś odreagowanie. No i po tych wszystkich newsach, tak jak widać, udało im się tutaj zbić mega cenę Bitcoina, gdzie tego dnia akurat tutaj jest 6 października. Michael Saylor był na plusie ponad 70%, a niedawno, 21 listopada, był tylko 8% od negatywnej ceny swojego Bitcoina. Tutaj jeszcze mamy takie podsumowanie całej sytuacji, czy będzie to wymagać sprzedaży, jak może to wpłynąć na firmę Strategy, niemożność refinansowania zbliżającego się zadłużenia, słabość rynku akcji ograniczająca pozyskiwanie kapitału, obniżenie ratingu kredytowego lub presja wynikająca z umów, niedobór płynności wpływający na koszty odsetkowe lub operacyjne. Jednak sama cena nie zmusza Strategy do sprzedaży, tylko ograniczenie finansowania lub płynności. Tutaj mamy kolejnego byka, jednak akurat jeśli chodzi o Ethereum, czyli Toma Lee. Tom Lee ostatnio wypowiadał się w telewizji na temat tego 10 października, no i stwierdził, że to był jakiś glitch w ogóle. Posłuchajmy Tomiego.
On a specific exchange, a stablecoin's price varied from other exchanges. It actually, stablecoin should stay at $1. It dropped to 65 cents. But that only happened within the exchange quotes, within this exchange because of liquidity. That triggered an ADL, an automatic liquidation across many accounts. It wiped out, as that spread across other exchanges, right? Because liquidations cascade, almost 2 million crypto accounts got wiped out, even though minutes before they were actually profitable accounts. So who is That behind has- this? Like, who's the they in the market makers and they got hit? Who's the they? Well, Brian, I am aware of names, but because I'm not someone who wants to name names, I think what you should keep in mind is that this error is actually essentially a bug, a code error, because I think in retrospect they would have pulled pricing from across exchanges to have set the price for that stablecoin rather than rely on internal quotes. But this has resulted in a lot of market makers and traders having less capital. And as you know, as crypto, Brian, it is. For instance, in 1987, portfolio insurance was the quote glitch, and that triggered the cascade in 1987. And so the industry learned and then never offered that again. In 2009, it was really the collateral wasn't secure in real estate in these packaged subprime mortgages. Now, the industry learned and they recoded that. I'm talking about Wall Street, but then regulators came in and over-regulated. That was the negative effect of that. In crypto, this code of ADL and the way they pull prices never going to happen again. The good news is we're not going to have over-regulation in crypto, but now we have to deal with that liquidation effect. 2022 was a big liquidation and it took 8 weeks. On tutaj twierdzi, że tak właściwie nie wie, nie chce mówić, o kogo konkretnie chodzi, ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o Binance. Market makerem, który najbardziej oberwał, jest Wintermute, a USD i po prostu się odkleił ze względu na to, że dumpowali cenę. Tutaj mamy konkretnie to opisane, więc chodzą plotki, że to również Tom Lee właśnie dumpował po części tego USD, ale na to nie mamy żadnego potwierdzenia. Prawie 200 miliardów wymiecionych z rynku, po czym Binance zapłacił 283 miliony userom, którzy zostali zlikwidowani, po czym dopłacił kolejne 300 milionów jako taki relief package. Tom Lee generalnie jest takim Michaelem Saylorem, jeśli chodzi o Ethereum, ponieważ trzymają ponad 3,5 miliona Ethereum, to jest prawie 10 miliardów i uwaga, po średniej cenie 4000 za jednego Ethereum, więc nie mają dość dobrego progu wejścia. W tym momencie są na minus 30% stracie, czyli to jest jakieś 3,5 miliarda plecy. Jednak z tego co widziałem, to ostatnio nawet trochę dokupili. Przedwczoraj chyba. Za kolejne tam 96 milionów, jeśli się nie mylę. No i spójrzmy na wykres Bitcoina. Tutaj właśnie mieliśmy 10 października, także all time high 126 tysięcy. No i później mamy bardzo mocny zjazd w górę. Było tutaj lekkie odbicie, jednak zostało ono zanegowane. Tutaj również było lekkie odbicie i ponownie zostało ono zanegowane. Teraz lekko odbiliśmy od tego dołka, który tutaj mieliśmy na 82 tysiące. Do tego jeszcze na wykresie pojawił się tak zwany dead cross. Z tymi dead crossami to akurat jest różnie, ponieważ Bitcoin miał różne wyniki po przecięciu się właśnie tego dead crossa. Jednak wykres wygląda bardzo źle, ale tutaj wolumen nam lekko podskoczył. Więc na te spadki złożyło się właściwie kilka rzeczy. Problemy z płynnością. JP Morgan, który nie tylko chciał zbić cenę MicroStrategy, jak i również cenę Bitcoina, to do tego mieliśmy złe informacje z rynku AI, jako że to jest wiele osób podejrzewa Ponzi na rynku AI, ponieważ większość spółek nie zarabia po prostu na tyle, żeby opłacić swoje własne serwery, ale to już nie jest pierwszy raz, kiedy
dokładamy po prostu do naszej technologii. Wiele razy było tak, że Bitcoin spadał do takiej wyceny, gdzie górnicy również mieli dokładać, ale wiadomo, że ci górnicy nie sprzedawają tego Bitcoina systematycznie, tylko sprzedawają go zwykle na górkach, wtedy kiedy to jest najbardziej opłacalne. Więc kopalnie i tak cały czas są rentowne. Jeśli chodzi o spółki AI, tutaj akurat nie wiemy, na ile mają oni pieniędzy, żeby to pociągnąć. No i Michael Burry, ten z Big Shorta, również właśnie zaczął shortować kilka spółek, który ostatnio zamknął swój fundusz, chyba po to, żeby nikt mu nie przeszkadzał shortować. Jednak no, Nvidia radzi sobie dość dobrze. Tutaj tego akurat nie analizowałem tak bardzo, ale jeśli AI pójdzie w dół, to wydaje mi się, że krypto również oberwie jako pierwsze. Krypto i AI są bardzo mocno związane ze sobą i Michael Burry obstawia tutaj spadek ceny Nvidia do marca 2026 na $140. W tym momencie cena to jest $186. A tak jak tutaj opisał autor tego posta, prawdziwa cena to powinna być $71 za jedną akcję. Ale wracając do Bitcoina, o czym na pewno musimy pamiętać, to o tym, że Michael Saylor stworzył taką rafinerię dla cyfrowego kapitału, gdzie bierze surowego Bitcoina, stabilizuje go i wytwarza, skaluje instrumenty kredytowe. Zresztą teraz widziałem, że Metaplanet, która również jest datem, również otworzyła swoją nową spółkę, by właśnie powielić ten system. Więc dużym bankom na pewno to się nie podoba, że uciekają im pieniądze. Nie tylko tutaj chodzi o Bitcoina, ale przede wszystkim właściwie o stablecoiny, które w tym momencie mają być zabezpieczane amerykańskimi obligacjami. No i wytworzyła się taka walka właśnie między JP Morganem a MicroStrategy. Zresztą rodzina Trumpów od dłuższego czasu miała już problemy z bankowością. Tutaj możecie sobie posłuchać, o czym mówi Eric. Not only was I debanked, so many people in this country were debanked, and every day millions of people around the world are debanked for no reason whatsoever. I happened to be debanked because my father wore a hat that was red that said "Make America Great Again," and I started getting letters. I got a letter from Capital One, effectively closing 300 of our corporate accounts. I got a letter from J.P. Morgan Chase, closing 52 of our corporate accounts. I got letters from Bank of America. These are the largest financial institutions on earth. Closing our accounts for no reason. These are golf courses. These are condominium associations. These are hotels. These are restaurants that we have in the portfolio. They didn't give a damn. They wanted to take the rails out from under us. They wanted to debank us. They wanted to deplatform us, and they wanted to hurt us. And I realized very quickly that the very same people who are coming after us, those banks are also going after people in cryptocurrency who just wanted to improve the system. Why is it that you can't send a wire transfer after 5 o'clock on a Friday afternoon, right? Now that makes complete sense to me as a business guy. Right? JP Morgan wants to hold your money, for 72 hours over the course of a weekend. They want to take the interest associated with tens and tens of billions of dollars that are sitting in purgatory. Is that fair to the average consumer? And by the way, is that financial freedom? You literally can't move your money for a 48 or 72 hour period of time. It's insane. It's asinine, right? And so, in cryptocurrency, you can move unlimited amounts of money for virtually zero fees, no middleman, none of these crazy exorbitant banking fees. At 11 o'clock on a Saturday, from your cell phone while having a glass of, wine with your husband or your wife. Isn't that financial freedom? Isn't that modern finance? Same thing. Try finance at home. You go through a process for 120 days and know your customer with a bank that you banked at for, 30 years. Does that seem current? Does that seem technologically advanced? It's not. The banks have had a monopoly on the financial system for years, and they did everything they could to not embrace cryptocurrency until they realized that cryptocurrency had become so big that if they didn't embrace it, they died. They saw the growth of Coinbase. They saw the growth of Robinhood. They saw the growth of DeFi. They saw the trillions going into Bitcoin and in these major capital markets. And now all of a sudden, all the banks are embracing it. But I got into cryptocurrency because I didn't have a damn choice. They debanked me for doing absolutely nothing wrong. These are golf courses. These are golf courses in upstate New York. These are restaurants. These are assets that have hundreds and hundreds and hundreds of employees and members. Literally, you're getting a letter, your accounts are hereby canceled and you can't pay your employees. They can't put bread on their table because they didn't like your political affiliation. It wasn't even, it was my father's political affiliation. He was the one. I'm not a politician. I'm not in politics. And yet we were canceled like we were dogs. And honestly,
it was a blessing in disguise because it made me find cryptocurrency, and I'm so happy I did. Do tego właśnie stworzyli swój własny projekt WLFi i również swojego własnego stablecoina USD1. Tu jest ciekawa sprawa. Jack Millers, znany aktywista bitcoinowy, wypowiada się na temat Jeffrey Epsteina i o tym, co mówi JP Morgan. Posłuchajmy sobie tego. In Bitcoin specifically, you had the JP Morgan CEO and chairman Jamie Dimon calling it essentially pet rock, and once again calling into question its worth and its value here. I would love to get your reaction, especially as some of the financial industry elites and figureheads are continuing to cast some doubt here. Yeah, thanks for having me, Brad. What do I think about Jeff Banker being concerned that a distributed, decentralized, open public money could potentially be used for bad things, sitting on a ski resort in Davos? I don't really care. I don't know why anyone cares, right? I mean, that guy knows when money's used for bad things. So it's a weird opinion of his. And my pet rock was up, as you said, 160% last year. It performed well against the dollar. So I don't know. I don't really care what that guy has to say about Bitcoin. I don't know why anybody does. I teraz uwaga, bo za te słowa, które właśnie wypowiedział Jack, zostało usunięte mu konto. Więc wyszły e-maile, które potwierdzają, że JP Morgan Chase był mocno powiązany z Jeffrey Epsteinem. I za to, co właśnie powiedział Jack, zostało usunięte jego konto w banku. I tutaj jeszcze dodaję, że jego tata był klientem przez ponad 30 lat. A Jack za każdym razem, gdy pyta, dlaczego to się stało, dostaje tą samą odpowiedź: nie możemy ci powiedzieć. Tutaj jest informacja właśnie o tym raporcie. Moi pracownicy publikują nowy raport pokazujący, że kierownictwo JP Morgan Chase aż po najwyższe szczeble umożliwiało Epsteinowi prowadzenie działalności związanej z handlem ludźmi w celach seksualnych. Warto to przeczytać. Oczywiście wyszły również maile, które by sugerowały, że Jeffrey mógł jakoś pośrednio finansować stworzenie Bitcoina. Jest na ten temat dość sporo teorii konspiracyjnych, jednak Jeffrey na pewno nie jest Satoshi. Za to sami wiecie, jak Jamie Dimon, czyli CEO JP Morgan, wypowiadał się o Bitcoinie już w 2018 i 2019, kiedy zaczął zwalniać swoich pracowników za posiadanie Bitcoina. Mówił oficjalnie w telewizji, że to jest przekręt, a jednak pod spodem skupowali Bitcoina, żeby trzymać go w swoich rezerwach. Tak samo jeśli znacie historię na przykład Titanica, to również to była zaplanowana akcja właśnie przez JP Morgana, który w ostatniej chwili po prostu nie wszedł na statek. Do tego mamy tutaj długą listę różnych innych akcji, w których zamieszani byli bankierzy, także oni dokładnie wiedzą, do czego wykorzystywane są ich systemy bankowe. I teraz jakby mogło być inaczej, ponieważ podobno JP Morgan shortuje właśnie spółkę Michaela Saylora. Nie jest to potwierdzona informacja, ale pisał o tym również Max Keiser. Max Keiser jest to multimiliarder, bardzo pro-bitcoinowy, jednak to również tutaj nie jest potwierdzone. Znaczy nie jest potwierdzone to, że podobno on ma shorta, ale do tego całego bojkotu JP Morgana dołącza się również Grant Cardone. No i przez ostatnie dni podobno zostało zamkniętych ponad 100 000 kont w JP Morgan banku. Wielu użytkowników rzekomo śpieszy się z zamknięciem kont w JP Morgan po premedytowanym ataku na akcjonariuszy MSTR. Tutaj mamy opis tej całej sytuacji. Niektóre banki chcą zlikwidować Bitcoin, ponieważ podważa on system pieniądza fiducjarnego, który je zasila. I aby to osiągnąć, muszą oczywiście zaatakować Strategy, najważniejszą firmę w branży Bitcoin, ponieważ posiada ona najwięcej Bitcoinów. Bitcoin podważa system fiducjarny, Strategy zagraża modelowi bankowości. Komentarz od autora: uważam, że duże banki poniosą porażkę, a Strategy wyjdzie z tej sytuacji zwycięsko. Sprzedajcie akcje banków i kupujcie akcje Strategy. No i teraz ciekawe, czy dojdzie do podobnej sytuacji, jak mieliśmy kiedyś z short squeezem GameStopa. Gdy duże fundusze shortowały spółkę, jednak społeczność zmówiła się, żeby skupować akcje GameStopa, po czym wywieźli po prostu te fundusze na dużej stracie. Jak mawia Elon Musk, najbardziej zabawny wynik jest najbardziej prawdopodobny. Czytałem również komentarze, że Strategy wcale nie zarabia tak dużo i nie jest aż tak bardzo bezpieczne, ponieważ oni również produkują różne oprogramowanie
i podobno nie starcza im na wypłaty i na utrzymanie tego wszystkiego, które co mniej więcej kosztuje 700 milionów rocznie i te prawie 2 miliardy, które zebrali w tym roku, nie poszły na zakupy bitcoina, jednak na spłacenie tych wszystkich należności. Z tym, że no jednak Strategy ma pieniądze na bitcoina, bo cały czas kupuje. Nie pamiętam, ile dokładnie kupili w tym roku, ale jeszcze niedawno dokonywali zakupu. Jako hołpią tutaj chciałbym Wam pokazać materiał od Raula Pola. Ten materiał został nagrany około pół roku temu. Zresztą obejrzyjcie sami. It's not a mystery. It is a repeat of the debt cycle. They are rolling the debts. They are doing the same thing each cycle. It's not to do with a halving cycle, nothing to do with any of that. It's all driven by liquidity cycle and funding of debts. Each phase, we get phase one of the banana zone, banana number one. The corrective zone, banana number two comes. Another correction, banana number three. So this is the banana zone. So that's what happened in 2020, 2021. Off we go. Sorry, that was 2017, which again looks very similar to this one. That was the last one. Here we are now. It can't be clearer to me. I've shown you the macro evidence, the technical evidence, the sentiment evidence. Everything here suggests to me that hold on to your hats. Don't fuck this up. Don't lose control of your tokens. Don't use leverage. Don't get your wallet hacked. Just sit with it. Be careful. Don't get FOMO. Do all of the right things, and we'll go up to the next phase of the correction zone. That's going to be harder because the next one that happens, we'll have a 35% drop, and you'll all say, "Is it over?" And you'll definitely be sure it's over, and everybody on Twitter will tell you it's over, and it won't be over. By our work, we suggest that because of the elongation of the business cycle, because rates were higher for longer, the forward-looking liquidity suggests that, again, probabilistically speaking, without any guarantees, this whole thing goes into Q1, maybe Q2 of 2026, which would align with Trump's, trying to win the midterms as well. So everything's lined up for us. I think it started. So keep the faith, keep building stuff, and let's keep driving Sui forward with all of this. Thank you. No i dobra, to by było na tyle w tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę. Podziel się w komentarzu, jaka jest Twoja opinia i jak to się wszystko potoczy. Daj znać, czy to hossa, bessa czy essa. Moim zdaniem rynek ostatnio bardzo mocno się zmienił i bardzo możliwe, że będzie właśnie tak, jak mówi Raul Pol, jednak potrzebujemy cierpliwości. Jeśli chodzi o te delistingi z indeksów, no to tutaj niestety musimy jeszcze trochę poczekać, ponieważ posiedzenie będzie pod koniec roku, a decyzja zostanie podjęta 15 stycznia. Zobaczymy, czy będziemy mieć dodatkowe cięcia stóp jeszcze w tym roku. Wiem, że wielu osób, tak zwanych wyznawców cykliczności, zerwało ostatnią kartkę z kalendarza hossy i po prostu wyszli już z tego rynku. Jednak no to chyba już tak nie działa. Ale jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Poproszę o Wasz komentarz, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. Więc się manko, pozdrówki, yo!